Cześć, dzień dobry. Znowu jadąc mam chwilę czasu i korzystam, żeby pogadać o takim temacie, który mam wrażenie, że stał się gorący w internecie, a przynajmniej w tych zakątkach internetu, które mi pokazują algorytmy sieci antyspołecznych, a mianowicie taki temat, że no to już jest koniec Agile'a, Agile umarł, Scrum is dead i tak dalej, i tak dalej. No i są różne wypowiedzi, dyskusje. Wrzuciłem jakiś czas temu na LinkedIna takie zapytanie, czy jest zapotrzebowanie na moją wypowiedź i chyba jest, więc odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, podzielę się moim punktem widzenia, czy moimi obserwacjami na ten temat. Podzielę się z Wami, chociaż myślę, że część z Was, zwłaszcza moi współpracownicy z ostatnich lat, też niektórzy uczestnicy jakichś tam spotkań ze mną z ostatnich paru lat, pewnie już to słyszeli, bo ja już o tym mówię jakiś czas, że nadchodzi komodytyzacja Scruma i tak dalej. No ale teraz mówię o tym do wszystkich. No właśnie, bo rzeczywiście są takie sygnały, no choćby sam fakt istnienia takiej dyskusji jest takim sygnałem, takiej dyskusji w internecie. Są też inne sygnały, no na przykład na ostatnim warsztacie Professional Scrum Master 2, który prowadziłem 3 miesiące temu, prawie 3 miesiące temu, to jest taki moment na tym warsztacie, na początku, gdzie pytamy uczestników, co to jest ta ważna rzecz, którą tu przychodzisz, ten ważna rzecz, która Cię nurtuje. I dwie osoby zgłosiły takie rzeczy. Pierwsza osoba zgłosiła taką rzecz, czy warto się dalej rozwijać w Scrumie. Druga osoba zgłosiła taką rzecz, czy warto dalej być Scrum Masterem, czy poszukać sobie czegoś innego. I rzeczywiście takich pytań wcześniej na tym warsztacie, przypominam, PSM2, to jest warsztat dla doświadczonych Scrum Masterów, takich, co już rok pracują z zespołami. No więc na tym warsztacie takich pytań wcześniej nie było. Jak na to patrzeć? No, tak jak z tego wstępu o tym, jak to wcześniej o tym mówiłem, wynika, to raczej mnie ta sytuacja nie zaskakuje, bo ja patrzę i wydaje mi się, że tak trzeba patrzeć na ten fenomen, jakim jest Agile w szczególności, znaczy w ogólności, a Scrum w szczególności. Trzeba patrzeć w ten sposób, że to jest złożenie dwóch różnych rzeczy. Może skupmy się na Scrumie, chociaż z Agilem jako większym fenomenem jest podobnie, ale z jednej strony Scrum nie jest to pewna metoda konkretna. Ona ma tam opisane w guidzie, są odpowiedzialności, tam wydarzenia, wiemy to wszystko, tak? To jest pewna metoda. Ale jednocześnie taki Scrum jest pewnym produktem. Jest produktem na czymś, co ja nazywam rynkiem idei. I teraz, skoro to jest produkt na rynku idei, to podlega charakterystycznym, typowym cyklom produktowym. Cykl produktowy to jest coś takiego, że produkt się najpierw pojawia, ma jakieś wprowadzenie, ma jakąś fazę wznoszącą, ma jakieś takie wyrównanie, jakąś górkę, no i potem jest jakieś opadanie i jakiś tam mniej więcej koniec tego produktu. Teraz ten koniec może być dwojaki, tak swoją drogą, ale do tego za chwilę wrócimy. Pytanie, gdzie my teraz jesteśmy w tym cyklu? I tutaj można też zobaczyć, że w tym cyklu produktowym jest taki drugi cykl, taka druga falka, którą się rysuje, jacy ludzie kupują produkt. W tym przypadku, w przypadku produktu na rynku idei, to jacy ludzie tą ideę podejmują, angażują się w nią, chcą się nią zajmować, tak? No i tutaj możemy też sobie taki rys historyczny zrobić, że tutaj było bardzo długo, bardzo płasko, czyli ten Scrum tam się gotował bardzo długo tylko w umysłach Kena i Jeffa i tam najbliższych współpracowników, dopiero później zaczął jakoś tam wychodzić, czyli mamy oryginalnych twórców metody, jakichś tam pionierów w skali międzynarodowej, no i potem rzecz zaczyna się rozszerzać. Mamy pionierów w Polsce, to są tacy ludzie, no jak ja, którzy mniej więcej 2005, 6, 7 już pracowali w ten sposób. Część z nich później się zajęła szerzeniem tego, więc to są ci pionierzy, potem mamy early adoptersów, to właśnie są ci, którzy wtedy się interesowali pierwszymi szkoleniami, pierwszymi książkami i tak dalej. Myślę, że dużo obecnych trenerów na przykład wywodzi się właśnie z tych early adoptersów sprzed 8 lat mniej więcej. Nie, więcej, więcej niż 8. W każdym razie, później mamy early majority, to są pierwsze wielkie transformacje. Można je uznać za początek tej fazy early majority
No i później jest jakaś górka i za tą górką jest late majority. Late majority to są te ostatnie wielkie transformacje, które się odbyły. Myślę, że era wielkich transformacji Agile już w ogóle jest erą zamkniętą. I to później są laggards, tak? Ewentualnie tam ostatni doszlusowują. Tak? Także taki jest ten cykl ludzki. Natomiast ten cykl produktowy no ma właśnie tą górkę i wydaje mi się, że jesteśmy już niewątpliwie za tą górką, a później są dwa wyjścia z tego cyklu produktowego. Jedno wyjście to jest właśnie to wyjście śmierć, umieranie, upadek, czyli dany produkt znika totalnie z rynku, przestaje mieć sens być może, jest zastępowany może czym innym, a może po prostu z jakichś względów wychodzi z popularności. No, powiedzmy lat temu 150 czy 140 takim dość popularnym produktem były małe, przenośne latarenki z małą świeczką i zapałeczką i można sobie było w takiej małej latareczce zapalić sobie świeczkę i gdzieś tam sobie, nie wiem, poczytać coś, tak? No dobra, wspaniały produkt, obecnie zbędny, więc ten produkt umarł już dawno i jest ciekawostką historyczną. Natomiast jest druga opcja i ta druga opcja jest taka, że ten produkt, czy ta idea jakby się komodytyzuje, albo możemy to powiedzieć integruje, to znaczy staje się normalnym elementem codziennego, normalnego funkcjonowania, normalnego działania. I jakby to nie jest tak, że ona przestaje działać, natomiast no nie ma już tego efektu wow. No powiedzmy, tutaj mamy piękny przykład, koleje na przykład, tak? No pierwsze koleje to było nieprawdopodobne wow, był entuzjazm, były obawy i tak dalej, i tak dalej. No obecnie kolej, no kolej jest, no ale o co Ci chodzi, tak? Internet, fenomen może nam bliższy, powiedzmy 33 lata temu w Polsce się zaczynał internet, no to było wow, pierwsze adresy mailowe, ja jeszcze pamiętam jak adresy mailowe sprzedawano, konkretny adres mailowy sprzedawano za całkiem niezłe pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No a teraz jest to jakby taki stały element życia i no raczej jest problem, jak tego nie ma, tak? Jak gdzieś ktoś jedzie, no to się pyta, a jest tam internet? Bo jak nie ma, no to Jezu, no to jak to tak? No. I to nie znaczy, że internet przestał funkcjonować, tak? Czy że umarł jako produkt? No nie, tylko stał się pewnym commodity, czymś, co jest dostępne łatwo i jest takim stałym elementem życia. I myślę, że to jest w ogóle częstsze w przypadku produktów. Myślę, że też w przypadku takich idei zarządczych, jak na przykład temat Agile. I jednym z aspektów tej integracji, czy upowszechnienia takiej idei, czy produktu jest to, że spada przeciętna jakość tego czegoś najczęściej. I rzeczywiście jest tak, że na przykład przeciętny Scrum, no myślę, że może u co bardziej zaangażowanych trenerów i entuzjastów wywoływać głęboką dysatysfakcję. Ja tutaj polecam taki mój filmik zatytułowany 5%, który jest poświęcony temu, jak właśnie psychicznie sobie poradzić z tym problemem, jeśli jesteś takim właśnie kimś. Natomiast tutaj znowu, wykorzystując analogię internetu, chcę zwrócić uwagę, że mieliśmy takie przekonanie, do dzisiaj jest takie przekonanie, że w tamtych pionierskich czasach, kiedy internet był głównie akademicki, to na przykład poziom dyskusji na Usenecie, no nie wiem, co to jest Usenet, to ci co wiedzą, to wiedzą, ale ci co nie wiedzą, to takie pierwsze dyskusje internetowe były. Więc poziom tych dyskusji merytoryczny, językowy był dużo wyższy niż obecnie. Tak? Teraz w internecie jest ogromnie dużo chłamu i też spotkałem się z tym, że ludzie pisali, no wtedy to było tak wspaniale, taki był wysoki poziom, no a teraz no to pełno troli i idiotów. Tak? Tutaj obserwacja Stanisława Lema, że dopóki nie zaczął używać internetu, to nie wiedział, że jest tylu idiotów. Tak? Tyle tylko, że wydaje mi się, że to jest optyka, która nie do końca jest prawdziwa, bo myślę, że dziś w internecie jest dostępne nieskończenie więcej dobrego kontentu, wartościowych informacji, niż było dostępne wtedy. Może proporcje są inne, ale ewidentnie jest tego dużo więcej. Dużo więcej rzeczy możesz się nauczyć z internetu, dużo więcej rzeczy możesz się dowiedzieć, jeśli tylko chcesz po te dobre rzeczy sięgać. I myślę, że tak samo jest troszkę ze Scrumem, to znaczy myślę, że teraz jest dużo więcej zespołów scrumowych, które dużo lepiej działają niż 15-20 lat temu. Na pewno. Czy jest ich większość? No pewnie nie. Bo tak to jest. Jeżeli coś jest powszechne, to powszechnie przeciętne jest taka sobie. Tak? Jest taka sobie. I
przechodząc dalej, czyli mamy ten cykl, mamy pewną pozycję w tym cyklu, pewne rzeczy, które się z tym wiążą. No tak jest, rzeczywiście tak jest, że fenomen Agile'a, fenomen Scruma, on jest już, bym powiedział, w tej schyłkowej fazie tego cyklu. Poprzedni fenomen, który przeszedł dokładnie tą samą drogę, to był Project Management, chciałem zwrócić uwagę. 23 lata temu, 24, 25 lat temu był duży entuzjazm związany z Project Managementem. Pierwsze osoby w Polsce zdobywały certyfikat Project Management Professional, czyli PMP i no było naprawdę to dużo entuzjazmu nawet, można powiedzieć, że to teraz projektami zmienimy te takie skostniałe, hierarchiczne organizacje, wszystko będzie projektem, stąd się wziął pomysł na Project Management Office i na Projectized Organization, tak, i tak dalej. Teraz tego już nie ma, nie widać tego entuzjazmu, ale to nie znaczy, że znikli project managerowie, to nie znaczy, że te metody są głupie i bezsensowne w konkretnym kontekście. One dalej są. I tak samo jest ze Scrumem czy Agilem. Scrum to jest bardzo dobra metoda dla małego zespołu zaangażowanych profesjonalistów, którzy chcą dobrze rozwijać produkt w warunkach niestabilnej złożoności. I tak jest dalej, i tak będzie. Mogę powiedzieć, zaryzykować nawet, że tak będzie prawdopodobnie zawsze. Nawet jak tego nie nazwiemy Scrum. I teraz w związku z tym to jest ta druga rzecz. Czyli z jednej strony Scrum jest tym produktem na rynku idealnie, ale z drugiej strony jest po prostu metodą, którą możesz użyć w konkretnej sytuacji, w Twoim zespole, przy Twoim produkcie. I teraz wracając do tego pytania, no dobra, a czy warto tym dalej się zajmować? No to pytanie jest, jaki jest Twój cel? Po co Ci to? Czy Twoim celem jest surfowanie na fali nowości? No to pewnie nie. To pewnie nie jest to. Natomiast jeżeli Twoim celem jest pragmatyczne zastosowanie narzędzia, zrobienie tak, żeby Twoje zespoły, czy Twój zespół dobrze rozwijały produkt, żeby efektywnie pracowały i tak dalej, no to jest super narzędzie. W takim razie dobrze by było, jeśli tego narzędzia stosujesz, to dobrze byłoby je stosować dobrze. A co za tym idzie? No warto zgłębiać to narzędzie i rozwijać się jako Scrum Master, Product Owner i tak dalej, żeby z tego narzędzia móc korzystać jeszcze lepiej. Więc myślę, że to jest podsumowanie tej sytuacji. Jeżeli masz takie pragmatyczne podejście do tego jako do narzędzia, to te wszystkie historie o cyklu życia produktu, na rynku idei i tak dalej, możesz potraktować jako zwykłą ciekawostkę. Co Cię to obchodzi w pewnym sensie, tak? No, my pracujemy tak. A jak to tam i co inni o tym myślą? Who cares? Liczą się wyniki. Jeżeli ta metoda pomaga nam te wyniki osiągać, super, ale też warto wtedy w nią inwestować, w ten sposób pracy, warto w nim się rozwijać. Jeśli natomiast ktoś traktował Agile jako jakieś skrzyżowanie magii z jakimś, nie wiem, wyobrażał to sobie jako ruch społeczny, budowania nowego świata i tak dalej, no to faktycznie może zacząć odczuwać pewne rozczarowanie. Ja zachęcam do tego spojrzenia pragmatycznego, bo pragmatyczne spojrzenie, przynajmniej w mojej pracy ze Scrumem zawsze było tego cechą, tak? Zawsze traktowałem to jako, no właśnie, konkretne narzędzie, konkretną metodę dla konkretnych zastosowań. I w tym sensie nie jest dead. Pozdrawiam.